Cześć, witam Was, Sebastian Beekeeper.pl. Dzisiaj o pszczołach bez leczenia. Czy jest możliwe to, aby rodziny, które nie są poddawane żadnym zabiegom, przetrwają? Przedstawię Wam dwa doświadczenia. Moje, które odbywało się na tylko jednej rodzince pszczelej przez okres 4 lat, i amerykańskich naukowców, którzy robili troszkę większe doświadczenie, znacznie większe. Grupa badana to było niemal 290 rodzin pszczelich, jednak nie wszystkie były nieleczone. Amerykanie podzielili te niemal 90 rodzin na 8 gospodarstw pasiecznych, gdzie każde z tych 8 gospodarstw pasiecznych miało 3 swoje pasieki w odległościach tam jakichś kilkuset metrów od siebie. Czyli były jak gdyby 24 pasieki po 12 rodzin. Te 12 rodzin było podzielone na kolejne grupy. Były 4 rodziny leczone konwencjonalne akarycydami syntetycznymi, 4 rodziny były leczone akarycydami organicznymi, czyli kwasami, czyli takie tak zwane pszczelarstwo ekologiczne, i 4 rodziny były pozostawione same sobie, nie wykonywano w nich żadnych zabiegów. Rodziny leczone były na węzie 5,4, rodziny nieleczone były na komórce 4,9. I jeszcze tylko poinformuję, że informacje o tym badaniu znalazłem na kanale Polanka TV. Kuba Jaroński i Piotr Skorupa prowadzili taki cykliczny program Pszczele Wieści, jakby rozszerzenie Pszczelich Wieści, bo generalnie Kuba Jaroński prowadzi Pszczele Wieści. Także jeżeli chcecie, zerknijcie na kanał Polanka TV, a pod spodem będzie link akurat do tego filmiku. Najpierw przedstawię Wam moje wnioski. Rodzinka nieleczona była przez 4 lata. Po 4 latach postanowiłem coś zmienić, ale do tego dojdziemy. Przez pierwszy, drugi i trzeci rok rodzinka była ulu o kubaturze do 45-50 litrów. Czyli był korpus gniazdowy, to był ul leżak, więc tam było chyba 12 czy 13 ramek. I dokładałem półnadstawkę, czyli taka kubatura do 50 litrów. Nie poszerzałem przez pierwsze 3 lata, nie rozbudowywałem tej rodzinki. Ta rodzina praktycznie nie była przeze mnie obsługiwana, nie były zawężane gniazda. Po drugie, zabierałem tylko miód z nadstawki i w drugim i trzecim roku wymieniłem jedynie po 2 ramki czarne na węże. Przejdźmy teraz do doświadczenia amerykańskich naukowców. Przez te 3 lata wszystkie rodziny były normalnie eksploatowane jak w gospodarstwie pasiecznym, czyli w celu pozyskiwania miodu. W mojej rodzince nie dokonywałem żadnych zabiegów zwalczających chęć rojenia się, więc co roku wychodziła, nie wiem, 1, może 2 rójki z tej rodziny. Przez 3 lata rodzinka była w małej kubaturze ula, roiła się. W 4 roku, już w 3 roku na jesień, postanowiłem przełożyć ją do ula korpusowego. Był to ul słomiany, korpusowy, bardzo naturalny. I od wiosny postanowiłem rozpędzać tą rodzinkę, aby pozyskać jak największą ilość miodu. I co się finalnie okazało? Udało mi się bardzo, bardzo dobrze rozpędzić tą rodzinę. Ona rozbudowała mi się do 3,5 czy do 4 korpusów. Także naprawdę w momencie, kiedy przez 3 lata nie była leczona, do tych 4 korpusów rozbudować rodzinkę, no to uważam, że całkiem niezły sukces. Pozyskałem 3 korpusy miodu. Zacząłem wybierać miód, zacząłem tą rodzinkę już wtedy traktować jak normalna rodzina produkcyjna. I co się okazało? W momencie, kiedy na maksa rozbudowałem całą rodzinę, w momencie, kiedy pozyskałem miód, pozyskałem też trochę pierzgi, no wiadomo, troszkę ją skurczyłem tą rodzinkę, bo były 4 korpusy, no to ograniczyłem ją w pewnym momencie do 2. Matkę zrzuciłem tylko, właśnie, nie było też kraty odgrodowej na całości. Matkę zrzuciłem do 1 korpusu, dałem kratę odgrodową i dałem korpus na wierzch. Przyszedł okres sierpnia i co się okazało? Że ta rodzina była w strasznych tarapatach, jeżeli chodzi o ilość warozy. Postanowiłem już zakończyć to doświadczenie i zrezygnowałem z dalszych prac. Użyłem chemii organicznej, czyli kwasów do tego, aby tą rodzinkę po prostu reanimować, przezimować do kolejnej
wiosny. Udało mi się to jak najbardziej, ale teraz chciałbym przedstawić Wam trochę swoich wniosków. W momencie, kiedy kubatura ula jest te 45-50 litrów, gdzie pszczoła nie ma możliwości do rozbudowania się. Czerw jest ograniczony, składanie czerwiu jest ograniczane tym, że pszczoły nanoszą do nadstawki i gniazdo ograniczają, bo zalewają też gniazdo, bo one przede wszystkim szykują się wtedy do zimowli. Wtedy następują rójki. Oczywiście sporo warozy wtedy też z tą rójką wychodzi, bo wiadomo, że na starszej pszczole cała waroza wychodzi z rójką. I to jakoś hula. Ale w momencie, kiedy damy możliwość rozbudowy, w momencie, kiedy wiemy, że jest ta waroza w ulu i od początku sezonu ta ilość warozy narasta z ilością rozwijanego czerwiu, działamy przeciwrójkowo, zrobić możemy jakiś odkład. W tym przypadku akurat nie robiłem w tej rodzince odkładu, żeby nie było jakichś sztucznych rzeczy, sztucznych zabiegów. To w momencie, kiedy to wszystko rozbudowałem, było mnóstwo pszczoły, ale też było mnóstwo warozy. I w momencie, kiedy pojawia się to ograniczenie już zbliżającego się końcówki lata, zbliżającej się jesieni, kiedy to się wszystko już ogranicza, pszczoły nie są w stanie poradzić z tą ilością warozy. Było bardzo dużo i mniej więcej dlatego przerwałem to doświadczenie. Ja zakończyłem swoje doświadczenie, ale ostatnio dowiedziałem się z kanału Buczacza, że 40-50 litrów powierzchnia wewnętrzna ula to jest również idealna powierzchnia dziupli, którą poszukują pszczoły. Roje pszczół najchętniej zamieszkują dziuple w drzewach, jednak dziuple bardzo różnią się między sobą. Jedna dziupla będzie najlepszym możliwym domem, a inna będzie śmiertelną pułapką. Na przykład zbyt duża dziupla sprawia, że pszczoły będą musiały się męczyć i ogrzewać zbyt dużą, niewykorzystywaną przez siebie przestrzeń, przez co stracą dużo sił i pokarmu. Z kolei w zbyt małej dziupli będzie za mało miejsca na budowę plastrów, przez co pszczoły nie będą w stanie zmagazynować wystarczającej ilości miodu na zimę i umrą z głodu. Idealną i tym samym najchętniej wybieraną dziuplą jest taka, która ma około 40 litrów objętości. Obliczono, że dziupla 15-litrowa daje przeżywalność na poziomie około 27%, natomiast prawie idealna dziupla 45-litrowa zapewnia około 73% przeżywalności. Więc być może to, że ta kubatura, która się nie rozrasta, która nie jest zbyt duża, ale też nie jest zbyt mała, powoduje to, że pszczoły dzięki temu łatwiej mogą przetrwać, że te naturalne cykle, które powodują rojenie, powodują jakieś tam osłabienie, podlewanie gniazda, wymiana automatyczna swoja matki, powoduje to, że ta waroza jest cały czas w takiej objętości ula trzymana w ryzach. Ona się nie ma możliwości za mocno rozbudować. W momencie, kiedy ja rozbudowałem, owszem, rozbudowała mi się rodzina, rozbudowały się pszczoły, było dużo miodu, ale w okresie jesiennym pszczoły już nie mogły sobie poradzić z tą ilością warozy. A teraz przejdźmy do doświadczenia amerykańskich naukowców i sprawdźmy, co tam się wydarzyło. I to jest dla mnie nie do pojęcia. Zacznę Wam od tej informacji, że w Stanach Zjednoczonych przezimowalność rodzin na poziomie 50% to jest norma. To jest dobra zimowla. Chyba dla nas w Polsce jest to niepojęte. Po drugie, jak wyglądało porównanie 3 grup pszczół na tych wszystkich pasiekach, czyli leczone syntetycznie, leczone środkami syntetycznymi, leczone chemią organiczną i nieleczone. To zacznijmy od tych, które ja preferuję, od tych, które były leczone kwasem. Wydajność miodowa tych rodzin w porównaniu do rodzin nieleczonych była 118% większa. Jeżeli chodzi o rodzinki syntetyczne, leczone chemią syntetyczną, czyli coś apiwarol, kumafos, coś tego typu, wydajność była około, już momencik, 102% wyższa niż wydajność rodzin nieleczonych, czyli bardzo, bardzo podobna wydajność miodowa.
no a rodzinki nieleczone bardzo słaba wydajność. Jeżeli chodzi o przeżywalność tych rodzin, no to tutaj jest ciekawostka. No i z rodzin leczonych syntetycznie przeżyło 20 parę rodzin. Rodzin leczonych kwasami przeżyło 30 parę rodzin. A rodzin nieleczonych po 4 latach przeżyła tylko 1 rodzina. Nie wiem jak Was, ale mnie nie dziwi to, że przeżyła tylko 1 rodzina z tych pszczół nieleczonych. Tego się można było spodziewać. Ale bardziej w mojej głowie siedzi to, że z 96 rodzin, którymi się opiekowali, koło których skakali, leczyli, sprawdzali ilość warozy, przeżyło w jednym przypadku kwasów organicznych 30 parę rodzin, nie pamiętam tam dokładnie, a w przypadku syntetycznych zabiegów przeżyło tylko 20 parę rodzin. Czyli to jest przeżywalność zimowli. Po 4 latach zredukowała się pasieka jedna do 30%, druga do 20 paru procent, a trzecia nawet nie do 1%. Tak więc, pomijając już wszystko, zwróćcie uwagę, jaką przeżywalność rodzin pszczelich mają w Stanach Zjednoczonych, skoro oni cieszą się w momencie, kiedy jest przeżywalność na poziomie 50%. Dla naszych pszczelarzy, dla pszczelarzy polskich zawodowych to jest jakaś utopia, to jest jakieś coś niemożliwego. Dla naszych hobbystów jest to niemożliwe, a co dopiero dla zawodowców. A tam w pasiekach dużych, w pasiekach komercyjnych zrobiono doświadczenie i po 4 latach pasieka aż tak mocno się zredukowała. Ja rozumiem, że można było robić z tego odkłady i pewnie by się utrzymał poziom, ale chodzi o rodziny bazowe. Z 96, 30 parę, 20 parę, no i ta nieleczona. Ale w przypadku pszczół nieleczonych tego się mogliśmy spodziewać. Tak więc zastanówcie się nad tym, czy chce Wam się bawić w to, żeby nie leczyć pszczół. Zastanówcie się nad tym, czy to ma najmniejszy sens. Ja wiem, że są Pasieka Łapa, jeszcze kilku jest takich nawet na YouTubie pszczelarzy, którzy pokazują nam pszczoły nieleczone, oni się wymieniają tymi matkami. A w przypadku pszczół, które wykazują jakieś cechy, które zwalczają warozę, które uszkadzają warozę, zmiana środowiska bardzo mocno wpływa na to, na zachowania tej pszczoły, więc, ale to do tego myślę, że wrócimy, jeżeli będziemy mówili o pszczołach varroa opornych. No, także takie doświadczenie, moje doświadczenie zakończyło się po 4 latach z sukcesem dla rodziny, ale z przejściem na zabiegi kwasami organicznymi. W przypadku tutaj o sukcesie pszczół nieleczonych nie ma mowy, ale w moich oczach nie można też mówić o sukcesie pszczół, które były poddawane zabiegom. Przemyślcie to. Dzięki, trzymajcie się, hej!